Dzień dobry, witajcie. Ja mam na imię Michał, mieszkam i wędkuję w Wielkiej Brytanii. Po modernizacji kanału Rapobites witam Was serdecznie na nowym kanale Wędkowanie. Witam wszystkich nowych widzów, jak i widzów, którzy już widzieli wcześniejsze moje filmy. Dzisiaj rzeka, trend i kolejna zasiadka na brzany. Warunki dość ciężkie, oprócz silnego wiatru, dlatego też nagrywam w aucie. Wysoki poziom wody od kilku dni, ponad 6 metrów. Na szczęście przestało padać, woda się powoli obniża. Aczkolwiek kolejny problem to są kraby. Z tego co wiem, nadal są bardzo aktywne i to od nich będzie zależało, czy ta zasiadka potrwa dłużej niż jedną noc. Za dużo się nie rozstawiam, tylko wędki. Tą noc spędzam w aucie. Jeśli będzie fajna noc, zostaniemy na dłużej. Jeśli będzie noc słaba, kraby zaczną mnie molestować, wtedy odpuszczam, zmieniam taktykę i zmieniam łowisko. Zapraszam Was serdecznie, już Wam pokazuję, co tutaj się dzieje. Tak to wygląda, jak widzicie, normalny poziom jest do 4 metrów. Teraz mamy prawie 6, także dość wysoko. Tutaj jest to miejsce, gdzie łowiłem kilka razy, aczkolwiek gdzie tam nurt wody się rozpędza i tutaj będzie przy brzegu padająca woda ściągała całe śmieci, które będą się zaczepiały na żyłce. Czyli idziemy zobaczyć gdzieś dalej. Miejsce idealne, jesteśmy osłonięci od południowo-wschodniego wiatru przez te krzaki. Za zakrętem szybki nurt na środku. Tutaj fajne spowolnienie, nie trzeba daleko łowić. Niestety zejście po rybę jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o noc. Pamiętajcie, że woda opada. Jeśli byłby jeszcze metr, półtora wody, byłoby idealnie. Niestety opadająca woda, tam będzie masakra, później było to samo w dół. Nie chcę tutaj łowić. Fajne zejście, niestety już szybszy nurt. Przecież jestem na to przygotowany, mam konkretne koszyki i ciężarki, ale widzicie, to już jest fajne dojście. Nie ma tego problemu co tam. Tam ktoś siedzi. Dobra, próbujemy. Jak nie będzie krabów, to coś z tego będzie. Haczyki, tutaj mam 7 ESP na fluo Seguara 26 mm 13,6 pounda czy 6,2 kg. Podobno mocny, zobaczymy. Nie chcę za dużo robić. Tu mam jakieś stare przynęty. To wszystko zużyję, tego nie używam, że to pójdzie do jakieś takie stare halibutowe. Są bajce, są pellets. Tego też nie będę używał już. Tu jakieś pozostałości kulek, patrzcie, jakichś starych, co się porobiło z nimi. Halibut 8 mm. To zamoczę z quidem z Dynamite. Mam tu jeszcze robaki, jeżeli ta ryba ewentualnie będzie chciała robaki. Dobra, damy to chili tutaj. Może trochę za dużo, ale dobra, niech to idzie. Też jej nie używałem z Advanty krylowa. 2 kg, słuchajcie, za 5 funtów, 5,30 jakoś tak, także bardzo dobra cena. Też jest fajnie zamykana. O, fajny kolorek. Pachnie nawet nieźle. Tutaj przesadziłem z wodą. Dobra, tak wygląda moja mieszanka. Macie jeszcze halibut 8, dodałem chili, tą zanętę, trochę za dużo wody dałem. A zaraz to zostawię na wietrze, mam nadzieję, że temperatura przejdzie. Do tego jeszcze konopie. Dzisiaj duże przynęty. Później ewentualnie będziemy kombinować z robakami. Na razie 24 mm krab. Zobaczymy, czy w ogóle nie ma krabów najpierw. Od tego zależy cała zasiadka, czy są kraby, czy nie. I na drugą dajemy też 24 mm kulkę, ale co to jest? Dostałem od kogoś.
Coś podejrzewam, że z garlikiem związane, bo to będzie nawet 26 mm. Nie jestem teraz w stanie powiedzieć, co to jest. Jak złowię rybę, to na pewno się wtedy dowiem. To wygląda. Wybaczcie, tak wszystko z tyłu auta robię, ale nie rozkładam nawet namiotu, bo jest taki wiatr, po prostu nie opłaca. Dobra, pierwszy zestaw do wody, na lewej wędce kulka krabowa. Na razie po jednym koszyku. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie trzymać wszystko. Dobra, trzyma to na razie, słuchajcie, fajnie. Fajny zachód słońca. 15 minut przerzucimy i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, minęło 15 minut, przerzucamy. Później będę wydłużał co 20, co 25, 30, później w nocy co godzinę. Wędki dzisiaj używam Shimano BX1 Barbell. To są 13-futowe wędki 3,9 metra z serii Purist 3LB. Także jak na takie łowienie, duże ciężary jak najbardziej. Jeszcze nie miałem na nich brzany, jakieś mniejsze szczupaki. Na razie jestem zadowolony. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie jakaś brzanka i wypróbujemy ich moc. Czy są też chociaż w porównywaniu dobre jak korumy. Korumy bardzo dobre wędki, aczkolwiek 2,5 LB przy dużych ciężarkach, dalekich rzutach trochę jest niedosyt tej mocy. Jeśli chodzi o brzany, naprawdę dobre wędki. Zobaczymy, jak się spiszą Shimano. Mam różne kulki, salmon, spicy sausage pomieszane trochę. Strzelam je dość mocno na lewo, żeby spadły mniej więcej w miejsce, w które leżą nasze zestawy. Godzina 18:30, ostatnie ujęcie na wędki przed zmrokiem. Postrzelałem trochę kulkami, przerzucałem teraz co 25 minut. Kolejne przerzucenie będzie 30-35 minut i tak się zbliżam do godziny. Zobaczymy, co noc przyniesie. Te same kulki na razie. Myślę, że godzinę, dwie po zmroku zacznę kombinować na jedną wędkę. Ciężarek, pasta. Przedtem być może robaki. Na razie wszystko trzyma, 240 gram, koszyki, także jest ok. Jest branie. Pierwsze branie, słuchajcie, godzina za 10:10, ale założyłem robaki. Zmieniłem tutaj na robaki. Kilka robaków na haczyku, to jest haczyk 10. I tutaj daję do koszyka pół koszyka robaków. Zalepiam zanętą. Pierwsza brzana, słuchajcie, przed 10, niecałe 4 kg, mała brzanka na robaszki, ale mówię, warunki są ciężkie. Jestem zadowolony, jedna ryba, będzie nawet jedna, to fajnie. Ta brzanka. Piękna. Wypuszczam. Jak się uda złowić coś jeszcze, to fajnie, jeśli nie, trudno, jest brzanka. Patrzcie tu na tego gościa, się na robaki uwiesił, ale się odczepił. Zostawię go, sobie do wody dojdzie. Zna kierunek. Czyżby kolejne branie o 3:20. Powiem wam, że wędki pracują bardzo dobrze. Na kulkę 14, tym razem mniejszą przynętę. Piękna ryba. Z taką pogodę jest ogień, słuchajcie. Dobra, dajemy odpocząć. Za chwilę wypuszczą kawał napchanej ryby tutaj. Jest sobie takie świetliki na AliExpress. Grosze jakieś 3-4 funty, tam parę dolarów za 2. 4 baterie dostałem do tego. Są różne rozmiary.
Zakładamy na szczytówkę i zapinamy. Tu macie takie baterie, one są ładowane, taki specjalny USB dostajecie. Tak wygląda bateria. Bateria też za grosze, 50 sztuk baterii kosztuje około 6 funtów. Ale powiem wam, że to świeci, całą noc świeciło, ale to świeci mega, nie? Tutaj sobie wkręcamy. Nie spada, nie plączy się, nie ma z tym żadnego problemu. Także fajna rzecz, fajna. Jak widzieliście, po nocy dwie rybki wpadły. Druga ryba 13,10, to jest ponad 6 kg. Bardzo fajna ryba, 85 cm. Jestem zadowolony. Stwierdziłem, że zostaję. Jest jeszcze jedną noc, ale rano przed świtem już będę spakowany i ruszam na kolejną miejscówkę. Rozłożyłem biwi. Chcę trochę pospać też dzisiaj i stan wody tak jaki był wczoraj. Troszeczkę może spadła, ale jak widzicie, dość szybko płynie. Na szczęście nie pada i jest mniejszy. Niestety nie mam tych koszyków do robaków. Będę używał tego. Kilka robaczków na haczyk i nabierzemy sobie trochę robaków i resztę towaru. Zobaczmy tą wędkę. Po to właśnie tu mam ten stoper na żyłce, żeby ta cała trawa tu się zatrzymywała, a nie dochodziła do koszyka i później do przyponu. Jak byłaby dłuższa, to bym majdała koło przyponu i te wybrania by nie było. Muszę trochę mniej to ubijać, bo nie wychodzi. Jest branie. O, będzie fajna ryba. Fajna ryba na kulkę 24. Nie założyłem tego Vortexa jeszcze. Ale fajna ryba będzie. Czyli może na 25 po 12. Nie nęciłem dzisiaj z rana, tylko przerzucam. Nieczęsto. Wędki pracują pięknie, jestem zadowolony z tych wędek. Trochę bałem się, kupując je, że będą sztywne jak karpiówki, ale jednak mają coś sobie z brzanówki. Jest podobna praca do korumów, aczkolwiek są twardsze. Ale nie jest typowy taki karpiowy bat. Spokojnie z tą rybą. Widzicie, duży poziom wody, tam wszędzie są krzaki, zaczepy. Niech sobie szaleje, ale nie za dużo.
żyje ładnie. Idziesz. Dawaj. Chodź. No nie jest taka duża, ale walczyła ostro w tym nurcie. Dajemy jej odpocząć. Z mniejszych brzanek 8 poundów, 6-7 cm, ale taka fajna brzanka. Torpeda, bym powiedział. Dała mi naprawdę dobrą walkę. Myślałem, że będzie duża ryba, ale to jest prąd i te małe brzany zawsze walczą ostro. Piękna rybka. Już ją wypuszczam. Oczywiście daję odpocząć, jak zawsze. Sypuję tutaj te robaki. Nie będę w nocy łowił. Są jeszcze wegorze. Na robaki trzeba poczekać jeszcze na zimniejszą porę. Na prawą wędkę zakładam tego Vortexa Spicy Cabanossi. Zalepiłem to tą pastą halibutową. Na lewej wędce ciągle 24 krab, kulka. Spróbujmy złowić coś jeszcze w dzień. Zaraz przystrzelę trochę kulek, gdzie daleko nie rzucam. Podejrzewam, że jakbyśmy chcieli łowić na środku, to nie wiem, czy pół kilo by utrzymało. Być może. Jest branie 15 po 6. Kurde, właśnie schowałem namiot, bo stwierdziłem, że będę o 4 rano wyjeżdżał. Nie chcę składać go po ciemku. Byłem przy aucie i jest odjazd. I tu z tego co pamiętam, na prawej mieliśmy Ozinga. O, idzie. Zawsze są niespodziewane brania, jak się coś robi. To jest normalka. Przy zachodzie słońca nie chcę zgadywać, czy będzie duża ryba, czy nie. Przy tym nurcie ciężko powiedzieć. Te małe też wariują. Muszę pod tą żyłką przejść tutaj. Spróbuję z tych krzaków wytargać, żeby przeszła tutaj na tą stronę. Na lewej jest bardziej czysto, na lewej stronie. Zobaczmy, co to jest. Ładna brzanka. Nieduża, ale jest brzana. Dobra, niech odpoczywa. Kolejna 67 cm. Też między 7 a 8 poundów. Może bliżej 7. Nie będę ją ważył. Ale fajna brzana. Przed zachodem słońca, na zachodzie słońca. Super. Spicy Ozing, Spicy Sausage Ozing Sonubites. Stałem tą przynętę może do północy. O 4 łowimy rano, o 4 zmieniam miejscówkę. Zmieniam w ogóle metodę. Na razie brzany. Fajnie. Dobra, daję odpocząć znowu kilka minut i wypuszczamy rybkę. Piękna. Ryba jeszcze odpoczywa w podbieraku. Teraz ją wypuszczam.
Zrobimy ostatnie ujęcie na wędki, druga noc. Zobaczymy, co dzisiejsza noc przyniesie. Dużo ludzi dosyć przyjechało, około 5 aut, wszyscy ustawiliśmy na prawo, czyli cały mój towar teoretycznie idzie w ich stronę, ale mam nadzieję, że brzany skuszą się na moją przynętę. Dobra, ja działam, zobaczymy, jak ta nocka minie. Jeśli chodzi o przynęty, to na razie zostawiam na prawej Ozink, Spicy Sausage, na lewej jest 24 mm krab. Szybko podsumowanie, jest 4:30, ja tak mówiłem, o 4 się zwijałem. Niestety ani brania całą noc. Nie wiem, co wpłynęło na to, że te ryby nie żerowały. Na pewno jest poprawa pogody, to raz, a dwa, bardzo wysokie ciśnienie. Zmieniło się bardzo szybko. Być może kolejny kaprys ryb, nie wiem. Jadę na kolejną miejscówkę, a to zobaczycie już w następnym odcinku. Za dzisiaj dzięki. Trzymajcie się, połamania. Cześć.